Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku Moto Newsów. Udało się wbić 30 000 subskrypcji, co oznacza kolejny konkurs. A główna nagroda to karta paliwowa na 250 zł. Informacje, jak wziąć udział, znajdziesz w dalszej części filmu. A dziś porozmawiamy o limitowanym zegarku F1, McLarenie za 20 milionów dolarów, rozbitym F40 oraz nowym Lambo i Lotusie. Teraz możesz nosić fragment bolidu F1 na ręce. Ta kreacja zegarka stworzona przez REC Watches została wykonana z odzyskanego aluminium z bolidu Lotus 98T John Player Special, którym ścigał się Ayrton Senna w 1986 roku. Malowania samochodów wyścigowych John Player Special w czarno-złotych barwach używane przez zespół Lotus w Formule 1 są wyjątkowo rozpoznawalne. REC Watches przedstawiło nowy, limitowany model zegarka, który oddaje ten klasyczny design z nowatorskim akcentem. Zegarek wykorzystuje elementy z bolidu F1, jednak nie z jakiegokolwiek modelu, lecz z konkretnego szkieletu Lotus 98T numer 4, którym kierował właśnie Ayrton Senna. Zegarek ma oznaczenie 98T/4 i został stworzony we współpracy z Classic Team Lotus. Obudowa jest głównie ze stali nierdzewnej, a część otaczająca tarczę jest wykonana z przetopionego aluminium z oryginalnych rur wlotowych samochodu. Szkło górne wykonane jest z kryształu szafirowego, a pasek jest skórzany. Zegarek jest wodoodporny do 100 metrów. Mimo to prawdopodobnie taki zegarek nigdy nie zetknie się z wodą, chyba że dojdzie do jakiegoś wypadku podczas jazdy. Znawcy tematu wiedzą, że 1986 rok był ostatnim, w którym stosowano czarno-złote barwy JPS, a według REC Watches samolot, z którego pochodzi aluminium, brał udział w ostatnich 8 wyścigach sezonu. REC Watches wyprodukuje tylko 989 egzemplarzy tego modelu, każdy w cenie $4000. Zegarki będą dostępne dopiero w marcu 2025 roku. Pomimo długiego oczekiwania większość została już zarezerwowana. Muszę przyznać, że jest to kusząca oferta, na pewno mocno limitowana. Ktoś nabył McLarena F1 za 20 milionów dolarów i przejął w nim tylko 14 mil. Obecnie wystawia go na sprzedaż. Zakupiony w 2021 roku na Pebble Beach za ponad 20 milionów dolarów. Ten model w ciągu ostatnich 3 lat przejechał zaledwie 14 mil. McLaren F1 z 1995 roku, pomalowany na unikalny brązowy odcień, został sprzedany na aukcji w tygodniu samochodowym Pebble Beach za 20,5 miliona dolarów. Po prawie 3 latach pojazd ponownie pojawił się na rynku z minimalnym przebiegiem przez nowego właściciela. Nadchodząca aukcja zaplanowana 13 maja. Cena końcowa nie zostanie niestety ujawniona, ale można spodziewać się, że będzie większa, wyższa niż ta z 2021 roku. Pracownik salonu samochodowego rozbił Ferrari F40. Naprawa tego z pewnością nie będzie tania. Wczesnym niedzielnym porankiem samochód zderzył się ze ścianami tunelu. 24-latek pracujący w luksusowym salonie stracił kontrolę nad pojazdem w drodze na wystawę samochodową, co skutkowało całkowitym oderwaniem przedniej części Ferrari po uderzeniu w obie strony tunelu. W marcu mechatronik pochwalił się na Facebooku nabytkiem tego modelu, podkreślając jego bogatą historię serwisową i wcześniejszych właścicieli. Obecnie samochód został wycofany z oferty sprzedaży na stronie firmy, gdzie początkowo wystawiono go za 3,2 miliony. Uszkodzenia ograniczają się do przedniej części Ferrari, gdzie oderwano maskę, która wygląda, jakby została po prostu zdjęta i położona obok samochodu. Brakuje również przedniego zderzaka. Jest to zbyt rzadki, cenny model, by skończył na złomowisku. F40 wprowadzone na rynek zostało w 1987 roku, aby uczcić 40-lecie firmy Ferrari. Było ostatnim modelem zatwierdzonym osobiście przez Enzo Ferrari. Zbudowano tylko 1315 tych samochodów, a nie jest jasne, ile z nich przetrwało do dzisiaj.
Samochód oferuje silnik V8 o mocy 471 koni mechanicznych z podwójnym turbodoładowaniem i pojemnością 2,9 litra, wyposażony w 5-biegową manualną skrzynię biegów jako jedyna dostępna opcja. Nowe Lamborghini Urus SE debiutuje z 800 koniami mechanicznymi pod maską oraz osiąga prędkość maksymalną wynoszącą 312 km na godzinę. Choć poprzednia wersja mogła wydawać się imponująca, producent postanowił jeszcze bardziej zaostrzyć konkurencję. Przedstawiony niedawno Urus SE to efekt długotrwałych spekulacji dotyczących możliwego wdrożenia wersji z napędem hybrydowym, a teraz stał się rzeczywistością. Łączy moc 4-litrowego V8 z silnikiem elektrycznym, co daje łącznie 800 koni mechanicznych. Auto osiąga 100 km na godzinę z miejsca w zaledwie 3,4 sekundy. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu Urus SE może pokonać ponad 60 km na samym prądzie. Pierwsza generacja Urusa pojawiła się na rynku w 2018 roku z 4-litrowym silnikiem V8 o mocy 650 koni mechanicznych. Jednak popularność tego SUV-a przewyższyła oczekiwania, a do czerwca 2022 roku sprzedano ponad 20 000 egzemplarzy, stając się najszybciej sprzedającym się modelem w historii Lamborghini. Podczas Volkswagen Group Media Night w Pekinie Urus w wersji hybrydowej został ujawniony, obiecując 80% redukcję emisji spalin. W kwestii designu Urus SE prezentuje subtelne zmiany, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Nowe reflektory, zderzaki oraz przemodelowany tył wyróżnia tę wersję. Wnętrze otrzymało nową deskę rozdzielczą z 3 wyświetlaczami, dodając jeszcze więcej atrakcyjności. Klienci mogą wybierać spośród różnych opcji felg i kolorów karoserii, co dodatkowo personalizuje doświadczenia związane z tym super samochodem. Niestety daty premiery oraz ceny jeszcze nie zostały ujawnione. Jak Wam się podoba i co sądzicie o tej elektryfikacji? Lotus Evija ustanowił nowy imponujący rekord na torze Nürburgring. Jej czas okrążenia wynosi 6 minut i 24 sekundy. Jest najlepszy wśród wszystkich samochodów produkcyjnych. Teraz jest już dostępny dla klientów. Jest to unikalny pojazd przeznaczony głównie do jazdy po torze, stanowiący swoistą wersję hipersamochodu. Warto zauważyć, że ustanawia on bardzo specyficzny rekord jako najszybszy pojazd z podwoziem samochodu produkcyjnego na Nordschleife. Osiągnięcie czasu 6 minut i 24 sekund oznacza, że Lotus Evija pokonał ten tor szybciej o 11 sekund niż Mercedes AMG One, który jest obecnie najszybszym samochodem legalnym do użytku drogowego. Jednakże trzeba podkreślić, że Lotus Evija nie jest najszybszym samochodem w ogóle, który ukończył okrążenie na tym torze. Volkswagen ID.R zrobił to w 6 minut i 5 sekund, a Porsche 919 Hybrid Evo pozostaje niepokonany z czasem 5 minut i 19 sekund. Warto zauważyć, że te auta nie są samochodami produkcyjnymi, więc osiągnięcie Lotus Evija jest imponujące. Co do specyfikacji technicznej, jest wyposażony w szereg ulepszeń. Pod maską znajduje się układ 4 silników elektrycznych, uwaga, uwaga, o łącznej mocy 2000 koni mechanicznych. Energia jest dostarczana przez względnie małą baterię zainstalowaną centralnie za siedzeniami Lotusa. Lotus chwali się osiągami takimi jak przyspieszenie od 0 do 100 w mniej niż 3 sekundy, od 100 do 200 również w mniej niż 3 sekundy oraz od 200 do 300 w mniej niż 4 sekundy. Maksymalna prędkość ulicznej Evii jest elektronicznie ograniczona do 350 km na godzinę. Produkcja ulicznej wersji rozpoczęła się wiele lat po jej debiucie, a zostanie wyprodukowanych tylko 130 egzemplarzy. Słuchajcie, mamy 30 000 subskrypcji. Jak mówiłam na początku filmu, oznacza to kolejny, już 3. konkurs na karty paliwowe na 250, 150 i 50 zł.
Aby wziąć udział, trzeba dać łapkę w górę i musimy ich uzbierać minimum 100. Skomentować filmik i dać obserwację na Facebooku. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnych Motonewsach we wtorek o 18:00.